Hej, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was auto, które od kilku lat jest w czołówce najchętniej kupowanych aut przez Polaków. A mam na myśli tutaj Skodę Fabię. Zapraszam do oglądania. Nasz egzemplarz pochodzi z 2008 roku. Jest to druga generacja Fabii, którą zaprezentowano w 2007 roku w Genewie. W czeskim mieście o nazwie Mlada Bolesław produkowano ją 6 lat. Pierwszej generacji zarzucano mało atrakcyjny wygląd. Właściciele postanowili to zmienić. Dwójka jest o wiele ładniejsza, a w dodatku ma większe gabaryty. Stylistycznie bardzo upodobniła się do modelu Roomster. Gdybyśmy spojrzeli sobie jeszcze na nadwozie, to możemy zauważyć podobieństwa do Suzuki Swift, a także Mini. To auto zbudowano na płycie podłogowej występującej przy okazji polówki, Ibizy oraz Cordoby. W 2010 roku zaprezentowano model po faceliftingowy. Zmianie w nim uległy takie elementy jak atrapa chłodnicy, przedni zderzak, przednie reflektory, dodano nowy wzór felg oraz nowe kolory lakieru. Fabię dwójkę możemy spotkać w wersji hatchback oraz kombi. Kiedyś produkowano jeszcze sedana, jednak w wyniku słabej sprzedaży tej wersji zdecydowano o jego wycofaniu. Do jej konkurencji należy Fiat Punto, Opel Corsa, Toyota Yaris czy Nissan Micra. Ceny w tym roczniku są bardzo zróżnicowane. Są egzemplarze, które kosztują 8 tysięcy, ale też takie kosztujące 21 tysięcy złotych. Pod maską znajduje się 105-konna benzynowa jednostka 1.6. Mamy tutaj również zamontowany gaz. Zdecydowanie jest to najlepszy benzyniak z niewielkiej oferty. Jego mocne strony to bezawaryjność oraz stosunkowo niskie spalanie. Mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ spalanie z zamontowanym gazem, jak i bez gazu wynosi około 7,5 litra na 100 km. Spośród 7 silników oferowanych przez producenta do wyboru mamy 4 benzyniaki oraz 3 diesle od 60 do 105 konnych. Minimalnie w bagażniku pomieścimy 300 litrów ładunku, natomiast po złożeniu foteli otrzymujemy nieco ponad 1160 litrów. Jest to przeciętny wynik porównując z konkurencją. Jednak jak na auto z segmentu B nie jest źle. Przejdźmy sobie do wnętrza auta, a ono wygląda całkiem dobrze. Kokpit pokryty jest ciemnym, dosyć twardym plastikiem. W okolicy nawiewów przyozdobiony jest srebrnymi elementami. Opowiedzmy sobie teraz o wyposażeniu pojazdu. Systemy wspomagające jazdę, które tutaj są, to ABS-y, ASR oraz ESP. Elektrycznie możemy regulować przednie szyby, lusterka oraz fotele. Mamy tutaj automatyczną klimatyzację, podgrzewane przednie siedzenia oraz system recyrkulacji powietrza. Komputer pokładowy, radio MP3 z wejściem na płyty CD oraz system ISOFIX to kolejne elementy wyposażenia. Przydatną opcją jest możliwość sterowania radiem, manetką znajdującą się tuż przy kierownicy. Poduszki powietrzne oraz gniazdo AUX dopełniają wyposażenie. Jak na segment B, miejsca dla kierowcy jak i pasażerów jest tutaj całkiem sporo. Spokojnie zmieszczą się tutaj osoby z wzrostem powyżej 180 cm. Przedni fotel maksymalnie do przodu odsuniemy do tego położenia. Natomiast do tyłu, do tej pozycji. W schowku tradycyjnym jest sporo miejsca. Nieco wyżej mamy też drugi schowek, jednak jego pojemność jest o wiele mniejsza.
teraz czas na jazdę, a podczas niej Skoda wypadła bardzo dobrze. Miękkie zawieszenie oraz zwinność tego auta sprawiają, że prowadzi się je całkiem przyjemnie. Użytkownicy Fabii często zwracają uwagę na słaby poziom wyciszenia. Jednak w czasie jazdy nie był on aż tak denerwujący. Na postoju wyniósł on około 38 dB. Mocne strony tego pojazdu to dobry silnik, niskie spalanie oraz duża ilość miejsca. Natomiast do wad zaliczymy sobie kiepski poziom wyciszenia i stosunek jakości do ceny. Fabię oceniliśmy na 8,5 punkta w skali do 10. W tym odcinku to byłoby na tyle. Koniecznie zobaczcie nasze poprzednie odcinki i dajcie znać w komentarzach, jakie auta chcecie, abyśmy nagrali. A jeśli chcesz, by Twój samochód ukazał się w kolejnych filmach, to koniecznie się z nami skontaktuj. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! It's about to be legendary.